Witam w kolejnym odcinku. Niedziela, 12 stycznia 2025. Drugie podejście do zimowej przygody. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, chciałbym pojechać do Wyszanowa nad ujście Baryczy do Odry. Wczoraj cały dzień praktycznie padał śnieg, także może będą jakieś ciekawe warunki. Skoberbój naprawiony. Miejmy nadzieję, że dzisiaj nie zawiedzie. Dojechałem sobie do shooterków premium, o których wspominam przy jeździe do wyzwania Rafa Pesquich 500. To wtedy one były pogrążone w mroku. Teraz sobie możecie zobaczyć, jak to wygląda ze śniegiem. Bardzo lubię tu jeździć, naprawdę super shooterki. Tu są później w jedną stronę golnik shootingowy. Jak ten się skończy i kawałek asfaltem przejadę, tam na pewno też jeszcze coś wykręcę. Ale super dzisiaj warunki, przynajmniej dla oka, no bo trochę mocny wiatr wieje, ale o tym wiedziałem już wczoraj. No nic, nie można mieć wszystkiego. Także jedziemy dalej do Wyszanowa. Przed chwilą wjechałem sobie na drugą część wspominanych wcześniej shooterków premium. Nimi dojadę sobie do Szlichtingowy, a później drogą rowerową do ujścia Baryczy. No warunki dzisiaj na pewno niełatwe dla roweru. Coś tam mi przeskakuje na kasecie. O, bo tu jest cała kaseta zaśnieżona i dlatego mi przeskakuje. I powoli wjeżdżam sobie do shiftingowy. Próbowałem tą kasetę wyczyścić multitoolem, tam kluczykiem jakimś, ale niestety to się tak szybko zasypia, że to nic nie daje. To nie wiem, chyba będę wracał po asfalcie do domu, bo to nie ma sensu, mam tam, nie wiem, dwa przełożenia może aktywne, jedno to tam tak ledwo co lipie, że tak powiem, bo tak myślę, na asfalcie nie będzie aż tyle tego syfu i będę sobie w stanie jakoś to lepiej wystawić. No zobaczymy, będę musiał pomyśleć nad jakimś rozwiązaniem, no bo przecież to tak nie może być. No dzisiaj w sumie takie warunki, że śnieg się roztapia i dlatego aż tak mocno, że nie czyszczę tą kasetę. No takich jaj z przełożeniami to jeszcze nie miałem, a w tamtym roku też po śniegu dosyć sporo jeździłem. A tam jeszcze jakieś ptactwo. Nie wiem, czy to będzie widać, najwyżej dozumuję w postprodukcji. No takich ja jeszcze nie miałem, a jeździłem niby na sprzęcie szosowym w tamtym roku. No tutaj mam Deore XT. No co prawda bardzo stary, bo 30-letni ponad. No ale jednak spodziewałbym się, że to na wieloletnie ogarnie. Tutaj na razie jeszcze widok z mostu Wyszanowy, jak widać dzisiaj. Jak widać dzisiaj bardzo dużo kaczek. Kry żadnej nie ma, zaczął padać nawet jakiś śnieg. Także no super po prostu. Zaraz jadę, jeszcze kawałek mam tylko do ujścia.
udało się. Tutaj Barycz wpada do Odry i dalej ciągną się jako Odra w stronę Głogowa. Jak widać, żadnej kry na razie nie ma. W drodze powrotnej do Szlichtingowy straszny wiatr, taki, że ledwo daje radę jechać te 14 na godzinę. No i kilka kilometrów takie charówki. Niestety mnie czeka, dopóki nie odbije na północ. I za Szlichtingową i Burczyną zjechałem sobie na ścieżkę rowerową do Jędrzychowic, bo w sumie tutaj nigdy nie jechałem i też wiatr nie będzie mi za bardzo przeszkadzał. To jeszcze zamierzam wjechać w teren na pola zakontradowe. Przede mną ostatni odcinek offroadowy z Konradowa do Wschowy. Jak widać, łatwo nie będzie. Miło też mnie zaskoczyli ludzie w Konradowie, bo akurat jechali na mszę. Sporo samochodów mnie mijało z jednej, z drugiej strony. Nikt mnie nie próbował zabić. Wszyscy uprzejmie albo zjeżdżali na skraj swojego pasa, albo wyprzedzali zgodnie no po prostu tak na taką odległość, żebym się nie czuł jakoś niebezpiecznie. Masakra, co tu się dzieje? Aż taki w śnieg jestem zakopany. Zobaczymy, czy dam radę to w ogóle przejechać. Także tak to wygląda teraz na polu. Trochę cieplej się zrobiło, wszystko rozmaka. Zapycha cały rower. No nie wiem, najwyżej będę musiał kilka kilometrów do domu to przepchać, w zasadzie do domu, do asfaltu. No i tyle, no nic. Próbujemy iść, a jak nie to... Znaczy próbujemy jechać, a jak nie, no to idę. Ta wieża tam w oddali to mój cel, także już nie jest nawet daleko. No gorzej z tą drogą, czasami coś tam idzie kawałek podjechać, ale ogólnie no rozjeżdżone przez traktory strasznie grząskie, także masakra. No tutaj to chyba najciekawszy fragment. Tyle śniegu. Jeszcze kawałek do wioski przede mną. Nie wiem, czy to jeszcze w ogóle można nazwać kolarstwem, ale wstał sprzed kąta, nazwałby to zdecydowanie kolarstwem. Nie do rzeczy. Trafiło się coś niespotykanego, czyli nawet fragment, który jest przejezdny, ale już widzę nieco dalej, że zaraz się bardzo szybko skończy. Jeszcze sarenki sobie tutaj hasają przy mnie. Taka nagroda za ten upiernicz w tym śniegu. Ja nie wiem, co to jest za pech. Znowu łańcuch nie wytrzymał. Masakra. No teraz mam skuwacz, na szczęście to nie będzie chyba aż tak źle. Próbowałem skuć ten łańcuch, ale nie udało mi się. Za zimno jest. Mam z tym za małe doświadczenie, bo to też taki nowy skuwacz, który tam raz chyba tylko użyłem. Za zimno jest, za blisko mam do domu, żeby się z tym bawić. Także idę z powrotem na piechotę. Nie wiem, że 2 km może niecałe mi zostały. Także nie ma tragedii. Się tak zastanawiam, czy spinki tutaj nie zadziałały z jakiegoś innego łańcucha. Będę to musiał sobie sprawdzić na przyszłość. I tak wygląda rower po tej zimowej eskapadzie. No wygląda trochę jak złom niesamowity. No ale w sumie po to on został też zbudowany. Nie dziwię się w sumie, że ten łańcuch się zerwał. Na pewno producent nie przewidział, że będzie on pracował w takich warunkach. Ogólnie ciekawa przygoda. No byłoby idealnie, gdyby nie ten zerwany łańcuch. Ale też nie narzekam.
zawsze jakieś dodatkowe przygody i też no nic się tak naprawdę nie stało, no te kilka kilometrów sobie podszedłem na piechotę i tyle. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.